Hej, hej, witam Was wszystkich serdecznie, z tej strony. W dzisiejszym filmie bierzemy się za przecięcie mojego największego akwarium. Akwarium, którym się dzisiaj zajmiemy, ma wymiary 80 na 35 na 35 głębokie, co daje nam łącznie około 100 litrów pojemności. Zostało założone jako jedno z pierwszych tutaj w mojej nowej galerii na początku tego roku, na przełomie stycznia-lutego. Założone zostało w klasyczny jak dla mnie sposób, głównie na ziemi ogrodowej. Miało to być akwarium, zresztą jest, mało wymagające, takie, które będzie samemu dawało sobie radę. Akwarium dzisiaj wymaga bardzo dużej przecinki, stoi bezobsługowo od jakichś 4 miesięcy. Przez ten czas jedynie ściągałem rzęsę z powierzchni. Niestety nie miałem na tyle czasu, żeby wziąć mocno to przyciąć. I obecnie całość jest tak mocno pocięta, że nie będę jej przycinać w klasyczny sposób, że po prostu uzetnę, tylko mam zamiar wybrać wszystkie rośliny, praktycznie uciąć ich dolne części, te, które są bez liści, bo pewnie one pod spodem nie będą zbyt atrakcyjnie wyglądać, i zasadzić wszystko na nowo, praktycznie tylko i wyłącznie tą ładniejszą część od góry. Niewiele w akwarium się też pozmieniało. Tutaj aranżacja, cała ten główny trzpień jest tak jak było. Jedynie z tego co widzę, korzeń znajdujący się tutaj po prawej stronie został zepchnięty przez Sagitarię z boku na bok tego akwarium. Także Sagitarię mam zamiar podciąć ile się da. Część może jej wyrwę i przesadzę korzeń z powrotem. Zobaczę jak tam te epifity na nim sobie radzą. Widzę, że mikrozorium, które tutaj jest z boku, dość mocno dostało w kość przez to, że nie miało światła praktycznie w ogóle. Jeszcze dla przypomnienia, bo pewnie nie wszyscy mieliście okazję zobaczyć filmik z zakładania tego zbiornika. Na sam spód tutaj poszedł keramzyt, mocno porowate medium, które ma na celu stanowić miejsce rozwijania się bakterii pożytecznych oraz mikroorganizmów wszystkich, co ma w pożyteczny sposób później przekładać się na utrzymanie tego zbiornika. Keramzyt został przykryty siatką. Na keramzyt nasypana została ziemia ogrodowa, uniwersalna ziemia ogrodowa. Patrzyłem przy wyborze ziemi ogrodowej, patrzyłem jedynie na pH, żeby mi się zgadzało z mieszkańcami, którzy tutaj będą mieszkali. No, dla mnie najlepiej jest taka obojętna. Ryby, które tutaj mam, dobrze się w takiej czują. No i krewetki, które tutaj mieszkają, również akurat takiej potrzebują. Na ziemię ogrodową poszedł piasek. Taki zwykły, najzwyklejszy, kupiony w sklepie budowlanym, piasek do piaskownic. On już wstępnie jest wypłukany, także tutaj ten problem odszedł. Po zalaniu akwarium było dość przejrzyste, nie trzeba było czekać, aż ono się wyklaruje. Przez ten czas funkcjonowania tego zbiornika zbiornik nie był ani razu nawożony i nie był dozowany tutaj dwutlenek węgla. Pewnie będzie Was też interesowało, czy w akwarium pojawiły się glony, czy były z nim jakieś problemy. No, największe problemy, w sumie jedyne problemy, były na korzeniach. Korzenie są to stare, które znalazłem gdzieś w lesie. To jest naturalne, normalne, że korzeń taki w wodzie z czasem będzie po prostu niszczał, będzie gnił. No i co za tym idzie, będą powstawały również na nim glony. Akurat mi to nie przeszkadza, według mnie dodaje to tylko i wyłącznie uroku temu korzeniowi. Także to zostawiam, nie czyszczę tego niczym. Na rośliny przygotowałem sobie tu taki pojemnik. Oczywiście później naleję do niego wody. Znając życie, nie zdążę już dzisiaj z całą tą przycinką. Rozłożę to na jakiś dłuższy okres. Jest teraz godzina 10, także przypuszczam, że co najmniej godzinę mi zajmie wyrwanie tego tak, żeby nie naruszyć tego dna. Oczywiście to jest bardzo ważne, żebym tego dna nie naruszył, no bo tam już się pozbierało troszeczkę tych substancji organicznych, tych związków. Także jeżeli to ruszę, no to wtedy całość może zostać uwolniona do słupa wody i mogą powstać następne problemy, mogą powstać jakieś glony. Mam trochę problem z filtrem, bo obudowa, która tutaj jest, nie została dostosowana do tego typu filtracji rurki. Ciężko jest tutaj umiejscowić
Też mam miejsca tam z tyłu dość mało w momencie, kiedy je tu wkładam. Rurki są zakrzywione. One po pewnym czasie się blokują. Już raz mi się filtr zapchał, przez to tutaj nazbierało się tego brudu. Musiałem wszystko przeczyścić oczywiście. Zanim się zorientowałem, że filtracja nie działa tak jak powinna, też trochę minęło. Ale na szczęście nie było z tym żadnych problemów. Nic się z tego powodu nie stało. No i te rurki nie są też tak, jakbym chciał. Najlepiej by było gdzieś tam pod spód to umieścić, tak jak pierwotnie to zrobiłem. No niestety poprzez podnoszenie pokrywy i to wszystko, to tak się stało. Rośliny mam zamiar wyciąć i sprawdzić, ile zostało mi tutaj tej Ludwigi. Nie powiem, że na niej mi najbardziej zależy, bo chciałbym, aby w tym zbiorniku zaczęło robić się troszeczkę czerwono. Tak jak ktoś mi napisał tam pod filmem, gdzie pokazywałem galerię, że w moich zbiornikach czerwonych roślin się raczej nie uświadczy. No niestety jest to taki plus minus zbiorników, które są nisko wymagające. Jest tutaj ciężej utrzymać rośliny czerwone, ale są trudniejsze w hodowli. Zobaczcie, ile tych roślin tutaj wszystkich jest. I tak jak mówiłem, połowa z tej rośliny jest brzydka, a ładna część jest tylko i wyłącznie na górze. Dzisiaj wszystko w jakiś taki normalny sposób postaram się powyrywać, a następnie później już to przejrzę. No i część roślin od razu mogę wyrzucić, tak jak na przykład najas. Wiem, że mam go za dużo. Jeżeli film Ci się podoba, to pozostaw łapkę w górę. A jeżeli jesteś nowym widzem na tym kanale, to kliknij subskrypcję. Po wyciągnięciu tych łodygowców widać nareszcie, co tutaj się dzieje w tym zbiorniku. Jak widać, Sagittaria opanowała całość. Muszę wziąć i porządnie ją powyrywać, poprzycinać. Tam z tyłu mam zamiar wyrwać ją całkowicie, żeby ona tam nie rosła. Zanim się tam rozrośnie, to znowu trochę minie. Jak mówiłem, akwarium zostało założone w styczniu, także od stycznia rok czasu zajęło jej opanowanie tak doszczętnie tego zbiornika. Na jej miejsce zasadzę dużo Ludwigi, może jakieś epifity. Jeszcze nie wiem, myślę nad tym. Na razie zostawiam wszystko tak jak jest, po to, żeby małe ryby oraz krewetki miały się gdzie schować, a jutro przyjdę i dokończę wycięcie tej Sagittarii, posegreguję rośliny, które zostawiłem, które wstępnie wydają mi się jeszcze do użycia, no a ten, no niestety już idą do wyrzutki, jak to zwykle bywa w trakcie takich większych przycinek. Szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem się tego, że ta Sagittaria będzie tak mocno tam z tyłu obrastała całość. Tutaj do tych roślin doleję wody, one spokojnie przez tydzień czasu mogą tak leżeć, nic im nie będzie nawet bez światła, później będą się nadawały do wykorzystania. A zbiornik wygląda na chwilę obecną tak.
Akwarium, jak to zwykle bywa, zaraz po przycince nie wygląda zbyt atrakcyjnie. Ale myślę, że tydzień, dwa znowu wykonam tutaj lekkie zabiegi pielęgnacyjne i zbiornik powoli zacznie groić na prostą. Jakby nie popatrzeć, zapuściłem go trochę, 4 czy 5 miesięcy przy nim praktycznie nic nie robiłem. Rośliny na tylnym planie, na tej wyspie posadziłem w inny sposób niż zawsze. Posadziłem je dość chaotycznie, nie tak jak zawsze jeden gatunek w jednym miejscu, tylko jedna sadzonka, jak mi praktycznie podeszło pod kasetę. Sadzonka jednego gatunku, zaraz obok sadzonki drugiego gatunku i Ludwigia na przykład jest z jednej strony zbiornika, jak i z drugiej strony zbiornika. To samo tyczy się Heteranthery czy też innych. Jak to wyjdzie, mam nadzieję, że fajnie, a jak będzie, to się okaże. Przy takich zabiegach pielęgnacyjnych należy też zwrócić uwagę, ile tych roślin tam sadzimy. Łatwo jest się zagalopować. Tutaj zobaczcie, ile mi zostało tego odrzutu. Z tych roślin na pewno coś jeszcze by się nadało, co można by było tam wziąć i posadzić, ale z uwagi na to, że już wcześniej, sami widzieliście, zbiornik był bardzo gęsto zarośnięty i nie wystarczało wystarczająco światła, nie było wystarczająco światła, nie było wystarczająco substancji odżywczych dla tych roślin, żeby one wszystko ładnie wyglądało. Dlatego teraz, tak jak widzicie, nie posadziłem z tyłu wszystkiego tak bardzo gęsto. W niektórych miejscach widać prześwity po to, aby wszystkie rośliny miały odpowiedni dostęp do światła. No i myślę, że tych substancji wszystkich teraz wystarczy w tym momencie. Jak to będzie, się okaże. Ale tak jak mówię, łatwo jest się zatracić, bo gdybym posadził wszystkie rośliny stricte koło siebie, pamiętajmy, że to jest zbiornik 100-litrowy i świeci nad nim tylko i wyłącznie 20 W. Oświetlany jest tylko i wyłącznie na środku. Tak jak widać, świeci jedna lampka odtąd dotąd, a druga odtąd dotąd. I praktycznie tylko i wyłącznie środek zbiornika jest oświetlony. Stąd też zresztą ta kompozycja, która skupia się na samym środku. Jeszcze nie będę tego publikować, poczekam ten tydzień, dwa, aż te rośliny z tym odżyją, aż zbiornik wyjdzie troszeczkę bardziej na prostą, wtedy jeszcze zrobię parę zdjęć i dorzucę Wam do tego filmu. Także na dzisiaj się żegnam i czekam na Wasze komentarze. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Po tej przycince troszkę wyskoczyło mi niedoborów na liściach, no bo wiadomo, od razu dużo więcej światła rośliny dostały, także zostały pobudzone w tym momencie od razu do wzrostu. Potrzebowały wszystkiego troszkę więcej. Dolałem niewielkiej ilości mikro i makro, no i od razu, jak widać, na szybach pojawił się pył. No ale taki pył nie jest niczym groźnym. Wystarczy po prostu wziąć go, zeskrobać albo zostawić, tak jak widzicie, w mojej ekipie czyszczącej ślimaki. Wystarczy, że przez kilka dni nie będę dokarmiać ryb i ślimaki zrobią swoje, wyczyszczą te szybki, że nie będzie na nich śladów glona. Zresztą tu jest tak dużo ślimaków, że nawet jak będę karmić wszystko normalnie, to one i tak te szyby wyczyszczą. W zbiorniku prowadziłem trochę zmian. Ciekaw jestem, czy sami znaleźlibyście je, czy byście odgadli. Dosadziłem dość dużo Anubiasa nana tutaj na korzeniu. Korzeń dość mocno zaczyna obrastać, ale nie przejmuję się tym. Podoba mi się to nawet. Nie dziwi mnie to zresztą. Korzeń po prostu zaczyna się psuć, zaczyna gnić, no i w związku z czym na nim są dobre warunki po to, żeby glon go urastał, żeby krasnorosty się tam osadzały. Także zarasta. Zostawiam to, nie przeszkadza mi to. Jak będzie go za dużo, no to wtedy będę się nim martwił. No i dosadziłem dość sporo Eloharisa.
On wcześniej był poplątany, tak jak tutaj go widzicie. I poucinałem te końcówki i dosadziłem. Dosadziłem wszędzie, tam gdzie mi się wydawało, że może ładnie wyglądać. On, jak się nie mylę, to jest Elocharis vivipara i ten gatunek ma to do siebie, że on nie rozrasta się u mnie na boki aż tak mocno, a jedynie rozrasta się do góry. No możliwe, że jest to spowodowane po prostu zbyt małą ilością światła. Tak jak widzę tutaj, w momencie kiedy tego światła było troszkę więcej, kiedy tego światła było trochę więcej, no to wtedy on zaczął się również rozrastać na boki. Podosadzałem go również wszędzie tutaj, wzdłuż kamyków. Teraz już wiem, że on na pewno sobie da radę. Z prawej strony zostawiłem tak trochę w nieładzie. Sadzonki mikrozorium musiałbym je wziąć i tam podosadzać, powkładać pomiędzy te kamienie, ale na razie póki co zostawiam je w ten sposób, bo one nie są zbyt ładne. Zostawiam tak, one mają teraz więcej przestrzeni, więcej światła też będzie do nich docierało, jak będą tak luzem, a no jakoś nie przeszkadza mi to zbytnio, żeby to musiało tam być wciśnięte pomiędzy te kamienie. W momencie, kiedy one odżyją, wtedy połowę z nich powyciągam, będę mógł ich użyć gdzieś indziej, a te ładniejsze zostawię tutaj, już tam umieszczę gdzie trzeba. Dosadziłem tutaj również trochę gatunków takich ciekawszych, dwa rodzaje bucek, Bucephalandra brownie i Wavy Leaf tam z tyłu. No i jeszcze jedną sadzonkę Hygrophilii pinnatifida. Jestem ciekaw, czy się przyjmie w tym zbiorniku. Kiedyś już ją miałem. Roślina niby mało wymagająca, ale jednak nie przetrwała w jednym z moich zbiorników. A tutaj dostałem jedną sadzonkę od znajomego i jestem ciekaw, jak ona sobie poradzi. Bucki są mało wymagające, także myślę, że również ładnie sobie dadzą radę. Tutaj w tym zbiorniku, tak jak Wam to mówiłem kiedyś przy zakładaniu, przy jednym z filmów, będę starał się przechodzić z tym tyłem w rośliny takie mniej, wolniej rosnące, tak żeby przy zbiorniku było jak najmniej pracy. Tak jak tutaj widzicie, zaczynam to robić z tymi bucephalandrami i z tymi epifitami, które tutaj są po tej drugiej stronie tego zbiornika. Jestem ciekaw, jak Wam się ten zbiorniczek podoba, bo jak dla mnie bomba. No ale jak zwykle moje zdanie nie jest tutaj obiektywne, także czekam na Wasze komentarze. Na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Tyril.